O, mam, Michał. O. Może nie będzie wielki, ale już pierwsza ryba na rozgrzanie. Jest piękna ryba. W końcu jakaś normalniejsza ryba. Zaczepił się. Szczupak. Co ty gadasz? Tak. Szczupak. Liczyłem na dużego konia, mam szczupaka. Czekaj, szczupaka czy okonia? Wszystko marznie. Ja mam szczupaka. Witamy serdecznie na kanale Preston Innovations Polska. Dalej tematyka podlodowa, a mój kolega Bartek jest mega kozakiem, bo w 5. rzucie wyciągnął pięknego szczupaka. No, jest szczupak, rybkę w okresie ochronnym wypuszczamy, bo jest temperatura odczuwalna z minus 20 stopni. Dobra, na razie ziomeczku. Jesteśmy na Mazurach, próbujemy łowić duże okonie. Na razie wszedł szczupaczek. No liczyłem na pięknego okonia, no niestety okazał się zielonym, ale zobaczymy, może zaraz jakieś okonie dopiszą. O, jest tu. Na bezmotylkę. Na ochotkę nie chciały, a na czorcika się udusiła. Wypuszczam. Hop. Michał! 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 Mamy rybkę. Nie wiem, czy to nie będzie drugi szczupak. Jeżeli nie, no to będzie piękny garbus. Wygląda na szczupaka. Niestety wygląda na szczupaka. Nie, piękne oko. Mamy Cię. Mamy Cię, gagatku. Mamy pięknego garbuska z płytkiej wody. Łowiliśmy dość głęboko, przyszedłem pod trzciny i jest piękny okoń. Udało się. Dobra, 15 ochotek. Ile weszło. I mamy piękną rybkę. Płynie konku. O! Pa. Jest super. Michał! Michał! Druga ryba z tej samej dziury. Na leniwca poszedłem na chwilę po świder, więc taka ryba niechcący. Czyli są dzisiaj mega nieaktywne. Zobaczymy. Zobaczymy, co to jest. Warunki są mega trudne. Wiatr. Zimno. Jest piękny okoń. Drugi. Jeden rocznik. Praktycznie taki sam. Piękna rybka. Ty, ledwo wędkę złapałem, poszedłem po świder, patrzę, kiwok gnie, nie? Myślę, wiatr. Patrzę, wędka spadła. Dobra, nie marznij. O! Siema, ziomek. Jest super. Drugi film podlodowy na kanale Preston Innovations Polska. Warunki mega tragiczne, wszystko zamarza. Normalnie masakra jest. Minus 16 z rana nas przywitało. Do tego jeszcze wiatr na poziomie 40 km na godzinę. Ale czego się nie robi dla wędkarstwa. Jesteśmy na Mazurach. Pogoda jest jaka jest,
Wiatr, może słyszycie, wieje tak mocno jak na skoczni w Kusamo za czasów Adama Małysza, a my wędkujemy na Murmyszkę. Dzisiaj mamy więcej wędkowania na kołowrotek. Znajdujemy się na Mazurach, zaczęliśmy wędkować od głębszej wody. Na początku mieliśmy 6 metrów, złowiliśmy po 3 rybki. W 5. wstawieniu Bartek złowił fajnego szczupaka i zdecydowaliśmy się, że pójdziemy jeszcze na głębszą wodę. Obłowiliśmy 8 metrów, 9 metrów na głębszej wodzie, no i niestety tam nic nam się nie udało złowić. Przeszliśmy bliżej trzcin w tym momencie, gdzieś koło 5 metrów głębokości wędkujemy. Bartek złowił 2 piękne okonie, jeden może około 35 cm, a ja staram się wprowadzać swój zestaw w wodę i coś złowić, żeby tego Bartka dogonić. Ewidentnie jest to dzisiaj dzień Bartka. Nam jest dosyć ciężko, ale dajemy sobie radę i myślę, że coś jeszcze złowimy, także obserwujcie. W związku z tym, że zima w tym roku jest wyjątkowo sroga i mroźna, mamy tu rozwiązanie taki świder na wkrętarkę i świder ręczny. Na dziś uważam, że świder ręczny jest lepszy, bo można się chociaż nagrzać. No ale możemy sprawdzić się i zobaczymy, który szybciej wywierci. To co, będziemy robić turniej? Tak, Wieje? no. Czy nie wieje? Wieje trochę, no. Wieje mocno, co No. zawiewa ci ten Mów, pompon na na- głowie, że nie wiadomo co. Na 3-4. To co, sprawdzimy? No, Tak, hit, no. hit ewidentnie zimy 2026, lód około 30 cm, także Lepiej mamy No, więcej. lepiej. Pewnie. Mamy elektryczny świderek i do tego zwykły tonarek. U Ciebie jest jaki ślimak? 13? 13, no. No i tutaj mamy tonara 13, także na co? Na 3-4? No. Ktoś tam powie, jakiś operator 3-4? 3, 2, 1. Nie wygrałem. No nie. No, muszę Ci powiedzieć, że ten świderek to robi robotę. Dobra sprawa, także warto zwrócić uwagę, chyba że Nie, na ktoś... dziś twój jest lepszy. No wiadomo, że można się nagrzać, no ale jak ktoś lubi trochę więcej dziurek powiercić, no to musi tutaj zwrócić uwagę na elektryczny, a jak ktoś ma dużo pary w łapie, no to niech wybiera ręczny. No, zgadzam się. Ja wybieram ręczny. Okej. O, Będzie? ale doi. Okoń będzie. Myślisz? Myślę, że okoń, no. Ostrożnie tylko. Patrz, pękła murmyszka. Chyba coś przymarzło. Nasrali? Nie ma. Nie no, to jest tak. O, jest ryba. No, lepiej, ładny. Puściłem żyłkę. Ładny. Dobra, uwaga. Numer 3. Zmiana na czorta. Na ochotkę nie chciały i jest numer 3. Piękna ryba. Dobra, płynie w ziomeczku. Przyprowadź większych, liczymy 40. O, ale machnął. Super. No, zmiana przynęty, wróciłem do tego samego miejsca i praktycznie pierwsze podniesienie i od razu przyzwoita ryba. Jest bardzo zimno, no bo łajkę jest ciężko łowić. Ja generalnie nie marznę w ręce, ale ten wiatr powoduje, że odczuwalny to jest minus 20, nawet komin mi zamarzł, oddycham w niego, także wyobraźcie sobie, jak jest dzisiaj super. Znaczy na rybach jest zawsze super, ale po prostu bywa nieprzyjemnie przez pogodę.
ilość bym dogonił Bartek, co? O, będzie dobry. Może nie jakiś wielki, ale... Z 24. O. Kolejna rybka. Rozmiarów sportowych. Ryby zamarzają w tempie ekspres. Wypuszczamy bestię. Warunki zimowe mamy takie, jakie mamy. Ręcznik zamroziło po wędkowaniu, ale na szczęście, jeżeli chodzi o mnie, to przetrwałem, tak? I jestem mega zadowolony z najnowszego produktu Preston Innovations w postaci kostiumu Celsius. Celsius Suite, dwuczęściowy kombinezon, sprawdzony podczas 2 wyjazdów podlodowych w boju. Poradził sobie przy temperaturze minus 20 z rana i w ciągu dnia minus 15 podczas naszego pierwszego wędkowania podlodowego i teraz przy warunkach, które mieliśmy na naszych Mazurach, minus 15 stopni i do tego wiatr 40 km na godzinę. Dlatego uważam, że ten kombinezon naprawdę jest stworzony do mega trudnych zimowych warunków, jest bardzo ciepły. Zimy jeszcze trochę zostało, także taki egzemplarz może Wam się przydać. Jeżeli nie na zimowe wędkowanie, to również kombinezon będzie dobrym wyborem podczas trudnych warunków jesiennych. Szukajcie kombinezonów w dobrych sklepach, rekomenduję i cieszę się, że mogłem z niego skorzystać podczas tych trudnych warunków pogodowych. Ale amortyzatory. No nie zamroziło, też dziwne. Nie zamroziło No amortyzatorów. jak działają, to chyba nie. Tam na dole były niezwykle trudne warunki, że ciężko nam było pokazać, na jakie przynęty dzisiaj wędkowaliśmy. Ja do swojego połowu używałem wędki z kołowrotkiem, tak zwana gruszka. Do tego złotą murmyszkę, na którą zakładałem 5-8 ochotek. To była moja najskuteczniejsza murmyszka w dniu dzisiejszym. Dosyć spora murmyszka, jeżeli chodzi o wędkowanie spod lodu. A Ty, Bartek, jak dzisiaj wędkowałeś? Ja wędkowałem się na popularną dyskotekę o wadze od 1 do nawet chyba 3 gramów największa. W związku z tym, że był niemiłosierny wiatr, mało łowiłem na bałałajkę, bo jednak trzeba byłoby tą żyłkę tymi rękoma wybierać, a jest to niezwykle w dzisiejszych warunkach trudne, więc łowiłem też na wędkę z kołowrotkiem. Jedną rybę, jednego ładnego konia złowiłem na czortika, na wiedźmę tak zwaną, a wszystkie pozostałe na dyskotekę. No to ze względu na dużą głębokość, na której wędkowaliśmy, używaliśmy dość ciężkich murmyszek. No i co? No co jeszcze o dzisiejszym dniu trzeba powiedzieć? Także te brania tych ryb dosyć takie ospałe były, co nie trzeba było tak mega mocno agresywnie grać, czy kiwokiem, czy wędeczką, mega mocno bujać, po prostu te ryby nawet i z takiego leniwego prowadzenia. No ja jednego konia nawet złowiłem brały, na leniwca. Moja dziura, podałem parę grubych robaków. Odczekałem z 20 minut. No i wszedłem na tą dziurę, drugie wstawienie, pokiwanie. Jak Robert Lewandowski obroną Wolfsburga w tym słynnym meczu, co tam nawrzucał tych bramek. No i mam największą rybę dzisiejszego dnia, tak mi się wydaje. Oj, oj, oj. Czy uda mi się ją wyholować? Nie wiem, walczę. Jedną rybę dzisiaj dużą straciłem. Wszystko przymarza. Kiwok przymarza, dziura przymarza, śnieg jeszcze daje. Patrzcie, co się dzieje. Ale to jest ładna ryba. Czyżby okoń? No mam nadzieję, że nie szczupak. Fajnie by było chociaż tą jedną ładną rybę wyciągnąć dzisiaj. Przy tak trudnych warunkach wędkarstwo mogłoby oddać.
Widzisz to? Ale hamulec delikatnie ustawiony, żeby nie stracić tej ryby. Jeszcze widzę, to chyba okoń będzie, wiesz? Fajny okoń. Ta, ładny. Ależ. Oby wszedł w dziurę. Ale okoń. Ciepłanie. Jest ładny. Jest bardzo ładny. Patrz. Patrz. Tak jest. Ale irokes. Ja cię kręcę. Moi drodzy. Właśnie po to się jeździ na ryby. Żeby przy takim mrozie złowić taką rybę. Jeden z większych okoni moich w tym roku. Tak jest. Piękny okoń wraca do wody. Dziękuję, że wziąłeś. Czekaj. O, poszedł. Tak jest. Dzisiejszy dzień wędkarski dobiegł końca. Właśnie zeszliśmy z lodu. Warunki mega ciężkie, odczuwalna temperatura minus 25 stopni to może mało. No i cóż, Trudny Patryk? dzień, ale jakieś ryby były. Wygrałeś 4-1. nie no 3, jeżeli chodzi... szczupak się nie liczy, no bo dobra, to przyłów. no, jeżeli chodzi o duże ryby 3-1. Fajnie było tutaj przyjechać, tak w tych ciężkich warunkach złowić fajnego okonia, dosyć sporego okonia. No to buduje, tak, jeżeli chodzi o zimowe wędkowanie. Dzień na pewno pod względem kanału Preston Innovations Polska jeden z najtrudniejszych w tym roku, będzie do zapamiętania, ale daliśmy sobie radę z tym wędkowaniem. No i tyle. Tak, no Trzymajcie jeszcze się. dodam od siebie, że naprawdę duży mróz, ciężkie warunki, ale jakieś tam ryby złowiliśmy, ładne ryby, może nie było ich wiele, ale jakościowo nadrobiły w tym odcinku. No i cóż, dziękujemy, zostawcie łapkę w górę, podbijcie film, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie. W tym roku chyba już zimowego wędkowania nie nagramy. Wiadomo. Nagramy jeszcze, co ty? Nagramy? No pewnie. No jeżeli będzie tak mrozić, to i może w marcu jeszcze coś z lodu będzie trzeba nagrać, ale tak czy inaczej wędkowanie spod lodu jest niezwykle urokliwe. Fajnie, że w tym roku po nie wiem, 4-5 latach bez zimy wylosowała się naprawdę niesamowita arktyczna zima w Polsce. Korzystajcie póki możecie, spotykamy się nad wodą i jak nie teraz, Albo na to wodzie za teraz. rok jeszcze coś na pewno nagramy. Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia.